Dzisiaj tak po cichutku, jakbyśmy mieli kaca. Pojechałem do nich pod drzwi, napisałem, jestem pod bramą, kumacz, jestem pod bramą. Ja ci tak samo napisałem. Dzień dobry, cześć. Tak jak obiecywaliśmy, jesteśmy dzisiaj u Kuby, czyli kontynuujemy nagrywania od nas. Przenieśliśmy się do ciebie. Tak. Kuba opowiada. Zajęło wam to parę minut, a na filmie będzie trwało to 3 sekundy. Tak. Powiedz mi, jak długo ty się bawisz w te Datsuny? No kurde, zaczynasz od razu z grubej rury. Tak jest. Szybka matematyka. 9 lat. Stricte, Datsuny. tak, 9. No ty wcześniej też tam cały czas z autami robiłeś. Coś tam z autami zawsze się działo. No, jakieś Japończyki zawsze były na tapecie i w pewnym momencie... A gdzie był ten moment, gdzie Datsun? Datsun był gdzieś To tam jest zawsze. To jest to. Jakieś anime, jakieś coś tam zawsze się przewijała. Ale bałem się blacharki w tych samochodach. Bo stare japońskie to wiadomo. Tak. A nie miałem kompletnie o tym pojęcia. Znaczy pojęcia dalej pewnie nie mam takiego, jakbym chciał mieć, ale no już coś więcej tam wiem. A bałem się i nigdy tego samochodu nie ruszałem. Zawsze jakieś S13, S14 się pojawiały, jakieś różne inne nowocześniejsze, że tak powiem, na tamten czas. Nissany, a Datsun zawsze gdzieś był, ale się bałem. I w końcu mówię, dobra. To pamiętasz swojego pierwszego? Pamiętam, to jest on. To jest on. To jest on, no. Ale on jest sprzedany. Tak, w Bordeaux jeździ. W Bordeaux jeździ, no. To ten Datsun, 3 lata go budowałem, to był pierwszy. Czyli zacząłeś 9 lat temu, ale Tak. z tego 3 lata jakby w ogóle gdzieś się robił ten pierwszy. No mnie i jakby wdrażałem się w cały system Datsunowy, że tak powiem, zaczynałem poznawać ten świat, że tak powiem, wchodząc stricte w jeden model No samochodu. to się wydaje, nie? Bierzesz sobie auta, robisz od razu pyk, ale No tak naprawdę musisz zdobyć kontakty, części. To tak nie jest, no trzeba się najeździć w lewo, w prawo, poznać tych wszystkich Tak. ludzi, zdobyć ich zaufanie i wyciągnąć z nich wiedzę. Żeby w ogóle mógł to robić i miał dostęp do części i tak dalej. Bo to jest, Dokładnie, no. domyślam się, coraz większy problem z tym, że coraz więcej ludzi pewnie też to robi ogólnie, nie? Te auta, bo się zaczęły gdzieś tam teraz robić Oczywiście, no popularnie. coraz więcej ludzi je robi, super, bardzo się z tego tytułu cieszę, no bo 9 lat temu to można było, myślę, na palcach jednej ręki policzyć. Chyba na całym świecie, nie? Ile ludzi to w ogóle robiło. No na całym świecie jakby Datsuny były popularne. W Polsce nie były. O. W Stanach 9 lat temu też były traktowane, nie chcę obrazić tutaj, sobie nawet współpracujecie z takim jednym człowiekiem, który ma takie auto, o którym chciałem powiedzieć głośno, czyli Calibre. Aha. Jest fanem. Kickster jest fanem przecież Calibr. Ale no tak jak u nas były traktowane kalibry dobrych x lat temu, zwieśniaczonych, takich mocno, Tak. w cudzysłowie oczywiście, to tak były traktowane Datsuny 9 lat temu w Stanach. Naprawdę można było kupić te auta za śmieszne pieniądze, no. Albo nawet je rozdawali za darmo. A teraz po prostu bez tych kontaktów już. Nie no, w tej chwili pojawia się choćby temat z wczorajszej nocy. No, dostałem wiadomość w nocy od znajomego, który też mi pomaga tam w Stanach, szuka czasami dla mnie aut. I wysłał mi linka, że się pojawiło ogłoszenie. Oczywiście wysłał to w nocy, no bo mamy różnicę czasu 9 godzin z Kalifornią. Przeczytałem wiadomość rano, kliknąłem w linka, a ogłoszenie już nieaktualne, nie? Nie minęły 3,5 godziny i auto się sprzedało. Po prostu. Jak nie jesteś w tej chwili na miejscu tam i nie jesteś w stanie dojechać do gościa, który wystawił ogłoszenie w ciągu godziny, dwóch i przynieść pieniądze w ręku, to jest praktycznie niemożliwe kupić taki samochód, nie? A te ogłoszenia, które wiszą i pokazują się fajne sztuki w dobrych cenach, to w 90%, no może nie w 90, ale w 80% to są oszustwa, nie? W tej chwili jest tyle oszustów w internecie. Są ogólnie zabytki, nie? To jest jakby coraz trudniejszy temat. No wiesz, ludzie wiedzą, że trudno coś kupić i w dobrych pieniądzach, więc jak się pojawia, to już wiedzą, że muszą ryzykować. I na tym żerują niestety oszuści, no. Tutaj mi się zrodziło właśnie następne pytanie, które myślę, że nie tylko mnie ciekawi, bo myślę, że masz pewnie tak najlepszy tutaj wgląd trochę, ci możesz sobie wyobrazić najlepiej chyba z nas wszystkich. I jaka będzie sytuacja za 50 lat? Za 50 lat. W przypadku Datsunów, czy w przypadku klasycznej motoryzacji? Rozmawiamy Datsunów, bo klasycznej motoryzacji to właśnie wypowiadać na ten temat. To jest ciężki temat, ale Datsunów.
Za 5-10 lat. Jak będzie wyglądał rynek, co, no, jak będzie z częśćmi, z autami? Górka była w zeszłym roku dość spora, w sensie no spinały się strasznie ceny aut, teraz trochę to siadło. Przesycił się troszeczkę rynek, no to sinusoida zawsze jest, tak powiem, patrząc na tabelki i na wykresy w przeciągu ostatnich, powiedzmy, 15 lat. Było nisko, potem pięło, to tak jak z stałymi Porszakami. Przez chwilę też siadły, teraz znowu wracają. Teraz już tak naprawdę na to mają też mocny wpływ całe social media i tak dalej. Oczywiście, że tak. Pojawiać auta, ktoś, nie wiem, jakiś aktor, ktokolwiek znany kupi jakie auto, no to No od razu... dokładnie, znaczy to są Dark było dokładnie tak bardzo samo. małe rzeczy, nie? Powstały w grach Need for Speed, Szybcy i Wściekli, teraz ostatnie też, że tak powiem, kilka filmów. W Matrixie chyba ostatnim też Datsun się pojawił ze 2 czy 3 razy. Albo tego Matrixa jeszcze nie wpuszczali. Nie, jakby kinematografia to nie mój mocny temat, więc... Ale wiem, że w San Francisco kręcili sceny do któregoś Matrixa, to było 2 lata temu bodajże. Czyli tutaj jakby ten temat jest właśnie tak naprawdę już związany z tym, jak akurat jest to auto gdzieś pokazywane ogólnie w świecie i... Tak, na Simie dużo Datsunów 5-6 lat temu było jako projekty demokary dużych marek. Tokyo Drift, Sung Kang, aktor, który właśnie z Gredim budował swojego Datsuna na Simę. Tak. Potem budował kolejnego też na Simę. Teraz dużo pokazuje Datsunów w social mediach i no dużo się tego kręci, ale też już się przenoszą na inne auta, no bo Datsun się stał trochę na tyle rozdmuchany i popularny, że szukają czegoś nowego. Czyli tak, takiej nowej, okej. Nowej bazy, już tak Ty powiem. zostajesz u Datsun. Ja w Datsunie zostaję i myślę, że tak już będzie na długo. Tak No. będzie. Okej, czyli to były twoje początki, to było pierwsze auto. Kiedy był ten moment, że powiedziałeś, dobra, robię? Że tak powiem, na full-time job, bo no bo... Co to kurde, ciężko powiedzieć taki switching point, kiedy powstał, bo Bo to już było w trakcie budowania tego pierwszego auta, czy dopiero po sprzedaży? nie no, to w trakcie tego auta już jakby sfokusowałem się na tym, że chcę z tymi autami coś robić. I zacząłem jakieś tam części wymyślać, troszeczkę jakichś tam elementów laminatowych, tu coś z zawieszeniami, tu jakieś Które takie pewnie wiedziałeś też, że są niedostępne przez to, że... No czy wiadomo, no kupowało się gdzieś tam z daleka i robiło się formy u nas na miejscu, no żeby cła, akcyzy i wszystko i wysyłki to są kosmiczne pieniądze w tej chwili, wtedy to było trochę mniej, no ale wiadomo, też to były koszta. A w Polsce ten rynek całkiem dobrze sobie radził, jeżeli chodzi o robienie kopyt i laminatowych elementów i nie tylko, więc sobie tutaj działaliśmy. I powolutku tą społeczność też budowałem. Założyłem grupę Datsun Europe na Facebooku, no bo nie znałem nikogo, kto miał Datsuna wtedy, nawet z Polski. I jakby mówię, no kurde, no chcę o tych autach coś wiedzieć, chcę tych ludzi poznać, no to trzeba stworzyć jakieś miejsce, gdzie oni będą mogli wszyscy ze sobą pogadać. Nie? Jak kiedyś były fora internetowe, no to potem wszedł Facebook i i na grupy. było łatwiej, nie? Znaczy, ten Facebook to jest problematyczny, ale fora były totalnie lepsze, moim zdaniem. Ta wiedza tam była. I mogłeś mogłeś łatwo racja, coś odkopać, te tematy wisiały, to było jakoś bardziej przejrzyste. A teraz temat na grupie się pojawia, za 2 dni go już nie ma, żeby go znaleźć, to musisz wiedzieć, czego szukasz dokładnie. Po jednym haście nie znajdziesz. No to jakby Facebook bardziej, myślę, że jest taki pokazowym miejscem. No to są takie strzały. Takie strzały, żeby ten 24 godziny i koniec. I potem wchodzi nowy temat. No. To jest racja. Czyli forum, nie forum, okej, bo ty teraz bardzo dużo też jeździsz ogólnie, nie? Po świecie i właśnie po różnych imprezach związane, mimo nie z motoryzacją, ale no przede wszystkim z motoryzacją. Znaczy no tam, gdzie są Datsuny, tam staramy się gdzieś pojawiać, no. Czyli co, to ja pamiętam, że to była Japonia, były to Stany właśnie. Tak, no do Stanów latamy no z racji tego, żeby kupować te auta i jakby pogłębiać wiedzę. Ale jeżeli możesz powiedzieć coś więcej na ten temat, to po prostu raz na pół roku załóżmy tam sobie jedziesz, pokupujesz sobie auta i wracasz. No generalnie tak to nie chcę wygląda. też wyciągnąć szczegóły, bo wiadomo, że to jest jakby temat. No to każdy może wsiąść w samolot, polecieć, kupić sobie auto, nie? To jakby to jest łatwy temat, nie? Jakby wsiadasz, lecisz, kupujesz bilet, przecież super, no jakby jak do autobusu, nie? Później się zaczyna kłopot, nie? To potem się nagle zaczynają kłopoty po tym, kurde, jak to zrobić, jak to wysłać, jak to dobrze ograć, jak się dogadać z gościem, no bo jak przylatuje jakiś Polak nie wiadomo skąd do Ameryki, do gościa... Bez tych kontaktów to... No to są generalnie...
łatwe rzeczy, jak się o nich opowiada, jak sobie tu siedzimy, nie? No tak. A jakby tak zebrać tych wszystkich historii, które już mieliśmy, które były różne. Jest jakieś auto, które masz kupione, ale zostało tam, nigdy nie przyleciało? Czy nie przypłynęło bardziej o... Jakiś tam fuck up się pojawił i właśnie pytałeś nas o fuck upy, to teraz może dobry moment, żeby... Było takie auto, już gdzieś kiedyś o tym wspominałem, ale nie wiem, czy pełna historia gdzieś tam wypłynęła. Kupione było auto na odległość, bo to było w czasie COVID-a, od gościa, którego miałem poleconego, od innego gościa z Polski, który kupił korwetę od niego, mówi, no spoko, dostałem auto, więc jest okej, nie? No to auto zostało zakupione, przelew poleciał, no i kontakt był super, nie? Jakby gadaliśmy sobie przez telefon, przez komunikatory, wszystko super. Zorganizowałem transport, przyjechał laweciarz, zapakowane, zdjęcia, filmiki, że jest na lawecie, auto pojechało. No i w nocy dostałem telefon, że auta nie ma na lawecie. No po prostu no nie! Boże, czy ty to widzisz? Po prostu zniknęło. Pan się zatrzymał gdzieś tam w motelu do spania, postawił auto pod kamerami, poszedł spać, w nocy nad ranem się obudził na śniadanie, patrzy przez okno, nie ma tego auta na lawecie. No i awantura, nie? Jakby co się wydarzyło. No i były nagrania z kamer, że jakiś gość sobie przyszedł, popatrzył na auto, poszedł do motelu, poprosił obsługę o pomoc, jak się potem okazało, że tak powiem, po policji i z przesłuchań i tak dalej. Poprosił gościa z obsługi, żeby mu pomógł zdjąć jego Datsuna z lawety. No i pomógł mu, a kluczyki niestety zostały w środku, w stacyjce, przez laweciarza zostawione. Więc on trochę mu to ułatwiło sprawę. Nie to, żeby to były trudne auta do wejścia do środka, jak wszystkie klasyki, ale stwierdził, że to będzie jego samochód i sobie wsiadł, podpalił, odjechał, nie? No i auta nie ma. No i nie ma forsy, nie ma auta. No i teraz kto jest podejrzany? No pierwszym podejrzanym jest sprzedawca, nie? Że sprzedał, wziął forsę, ściągnął z lawety, bo to było niedaleko i zabrał sobie do domu, czy gdziekolwiek, nie? No tak się okazało, że nie było, bo to był jakiś zwykły ćpunek, który po prostu przyszedł, stwierdził, że on musi jechać do miasteczka obok, bo miał coś do załatwienia i sobie wziął auto. A dlaczego o tym wiem? Bo to jest właśnie moc social mediów, nie? Napisałem na Instagramie i na Facebooku posta, że tu i tu zostało skradzione auto. To było w ogóle mega małe miasteczko w mega małej ilości społeczności. Nie wiem, 6-7 tysięcy ludzi mieszkało w tym mieście, gdzie on spał, ten laweciarz akurat tej nocy. I odezwał się do mnie po dosłownie 3 godzinach na Instagramie gość, który ma Datsuna, mieszka w tej miejscowości i jest policjantem. I że on wszystkim swoim kumplom policjantom nadał temat, żeby szukali takiego i takiego Datsuna. A jak policjant powie kumplom, no to wiadomo, nie, tam no. Pomożemy. No, Jak? Pomożecie! No. Dokładnie. I nie minęło 5 godzin i dostałem telefon, że auto stoi na parkingu już policyjnym praktycznie, nie? Bo znaleźli go przy autostradzie na parkingu normalnie znaleziony. Paliwo mu się skończyło, bo tam było końcówka paliwa. Tyle co tak naprawdę w gaźnikach. Bo to auto było na gaźnikach. I co? Zostawił, wyrzucił kluczyki do lasu i sobie poszedł w piździe, nie? A te klucze się znalazły, czy nie? Kluczyki nie. Akurat to był jedyny temat z ubezpieczalni, gdzie jakby zostało poruszone ubezpieczenie tego transportu, żeby oddać stacyjki i kluczyki. No. Aha. A auto w nienaruszonym stanie, wszystko tak jak w bagażniku leżało, bo tam było jeszcze jakieś części I tak tego naprawdę auta. zakończyło się... No mega sukcesem, ale to po prostu tyle co stresu się człowiek najadł, no bo to jednak... już nie są małe kwoty, mówmy się. No dokładnie, no. Czy jakakolwiek kwota to nie jest, to zawsze boli, a jak jest większa, to boli bardziej, Tak. no. Jeszcze szczególnie ta praca cała koło tego i to jest chyba gorsze niż... Zawsze mam normalnie ciary, Tak, mi przechodzą jak o tym myślę i sobie przypominam tą historię, bo naprawdę no nierealna trochę historia, nie? Jakby auto się pojawiło znikąd z powrotem, no. Słuchaj, chodźmy dalej. Rozmawialiśmy o częściach, rozmawialiśmy o jakby twoim początku. W jaki sposób to robić? No bo wiadomo, nie można robić wszystkiego. To myślę, że każdy, kto robi cokolwiek, nie tylko związane z motoryzacją, no to wie, że z reguły trzeba się po prostu skupić nad jednym jakby elementem, nad jedną rzeczą, którą robisz na 100%, więc myślę, że ty masz podobnie i są po prostu firmy, znajomi, z którymi współpracujesz, silnik... Tak, zdecydowanie, no nie da się zrobić wszystkiego, znaczy da się zrobić wszystko oczywiście, tylko po pierwsze to zajmuje strasznie dużo czasu i takie jedno auto chcą zrobić samemu, już pomijając fakt blacharki, jeżeli się nauczysz to robić, a to nie jest 5 minut,
czy do lakierowania, po pierwsze trzeba do tego mieć sprzęt, miejsce i czas. Jakby robić jedno auto samemu tak od A do Z, no to 2 lata niemożliwe, jednego nie? auta i ciebie nie ma, tak? No to bez sensu. Dlatego trzeba robić to dokładnie, na czym się znasz i to, co sprawia ci największą frajdę w tym całym No procesie. i kiedy właśnie był ten jakby punkt, gdzie zacząłeś tych aut robić więcej? Bo Punkt? może nie to, że zacząłeś to robić na full-time job, bo myślę, że to jakoś tak naturalnie chyba wypłynęło, To po ale... prostu COVID pomógł w tym, jak pewnie u większości, podjąć jakieś pewne decyzje, bo to był okres, kiedy przy eventach coś pracowałem sporo. Aha. No COVID niestety tę branżę zabił na ten moment, na tamten moment, że tak powiem, i wtedy jakby no też nie można było myślałem, się... że już dłużej to robisz na full-time job, że już wcześniej, już jakby, że to już nie robisz nic poza tym. Nie, no sporo, eventy były eventami, Aha. a Datsuny były Okej, Datsunami. okej, Te dwie rzeczy okej, ciągnąłem na raz, ale potem jakby no z automatu trzeba było zrobić to, co można było robić. Czyli co, czyli tutaj, bo teraz jesteśmy już u ciebie, już w finalnym miejscu, Tak, gdzie... to już jest miejsce, z którego się nie ruszam. Tak jest. Ja ci się nie dziwię wcale. Ja pamiętam, nie pamiętam kiedy właśnie, ale to gdzieś budowę, to jak wrzucałeś też jakieś materiały. My chyba tam widzieliśmy się nie tu, ale w tym okresie gdzieś nawet. I jak długo jesteś tutaj? Już w tym docelowym miejscu zaraz sobie zrobimy jakąś tour. 2-3 lata? No 2,5 roku myślę, 2. Tak, powiedzmy, załóżmy 2 lata, że tak powiem, w takiej wersji, jak już tutaj jesteśmy. No, Pamiętasz, ile Datsunów zrobiłeś od samego początku? nie. Liczyłem kiedyś, ile przeszło Datsunów na Europę ze Stanów i to myślę, że już 3 cyfry będą, no. Ładnie, ładnie. Bo to też jest tak, że nie każdy projekt się robi od A do Z, nie? Nie, Są oczywiście, auta, jakby które takich, klienci są... jeżeli mówimy o takim od A do Z projekcie, to ta liczba jest zdecydowanie mniejsza i wiadomo, to będzie naście sztuk, ale takich po prostu sztuk, które przypłynęły, To- sporo sztuk po prostu przypływa i tak jak przypływa Jasne, po jasne, jakimś tak. tam małym serwisie po prostu idą dalej, bo dużo ludzi chce sobie samemu robić, nie? Jakby i świetna to jest inicjatywa, to jest nie? zajawka, dokładnie. Ja bardzo chętnie każdemu podpowiem i poprowadzę gdzieś tam za rękę, bo jakby, no nie da się robić wszystkich aut naraz. Nie. Ale tak, zdecydowanie, no. Super, super. No, tutaj poza tym wariatem, który był u nas, czerwono-pomarańczowym, to tutaj jest jeszcze jedno auto pomarańczowe, gdzie też go sobie gdzieś tutaj na przebitkach wrzucimy. I to jest taki masterpiece, ja bym powiedział. No to taki jest, Myślę, że na pewno, no jakby dla mnie, jak na to patrzę, co tutaj się dzieje z tym autem. to jest taki tribut do pomarańczy pierwszej. I to mam nadzieję nie jest ostatnia pomarańcza, ale jest pomarańcza, żeby... To jest ten sam kolor? Nie, tu był kolor z Lotusa, a to jest kolor z Mixa. Okej, To taki miks mieszanych, było x lakierów i w miałeś końcu... po prostu 10 próbek i... O, sobie bo i więcej. wybrałeś No i- tam było psikane na różnych podkładach, żeby zobaczyć jak Ale to gdzieś już będzie. w komputerze jest zapisany, tak? Ten kod tego lakieru twojego. Zapisany jest, tak. No, będę i tak musiał teraz właśnie umieszać ze 2 litry jeszcze, bo trochę trzeba tu rzeczy Tak, zmieniać tak, jeszcze. bo już tam był właśnie ten silnik. No, wszyscy auto już było praktycznie poskładane poza wnętrzem tak na gotowo i teraz jest rozebrane, zaraz będzie do gołego, no. Okej. Bo jutro jedzie do lakiernika znowu na poprawki i na... To są właśnie też te rzeczy, pomysły. które tak, no dużo ludzi nie widzi za tym wszystkim, nie? Właśnie No nie, coś zrobić, kupa wracasz, jest dużo takiego czasu, pracy, kasy. tracona na wymyślanie rzeczy. Wiadomo, jak chcesz zrobić coś tak jak Tak. jest, jak wszyscy, to Tak, po prostu przykręcasz skopiuj, rzeczy i wklej, koniec, tak. no. A jak wymyślasz, tu przesunąć, tam przesunąć, tego nie chcę, to usunąć, to w tym miejscu, to inaczej, to jeszcze inaczej. Nagle wymyślisz, że chcesz kupić inne gaźniki, to wszystko inaczej pod nie trzeba zrobić. I, z tych zmian jest milion w jednym aucie. W ogóle ten samochód to miało być ten, który byłem ostatnio u was, to tak naprawdę to auto miało być tamtym autem. Bo ten silnik, który był tam, był tu wcześniej i to wszystko było przygotowane pod tamten silnik na wtrysku, turbo i tak dalej, więc to było zupełnie co inaczej pod maską. No ale że wleciał teraz stroker na gaźnikach, no to można usunąć milion rzeczy, no. Czyli tutaj on ma być jakby jak najbardziej podobny do oryginału. Zupełnie nie. Jak najbardziej ma być podobny do... Okej, mojej wizji. inaczej, do oryginału teraz bardziej mi chodziło o wizualnie, bo jakby to, że co tutaj wszystko będzie w tym aucie, to... Znaczy generalnie będzie podobny do tego, ale jest kupa rzeczy zmienionych w nim. Takich sobie, których nawet nie widać, no. To jest wszystko inaczej. Części tego auta zbierałem 5 lat, żeby złożyć ten jeden samochód.
Ja widziałem, bo tam są rekara, nie rekara. No nie, no tu jest wszystko Tu jest- zmienione. To jest poza karoserią, której tak jest cała przebudowana, to... A okej, to inaczej, czyli, bo to widzisz, to ja się pomyliłem, bo ja byłem u ciebie ostatnio i właśnie gadaliśmy, ale to chyba ja źle zrozumiałem. Czyli tak, ten jest jakby pod ciebie zupełnie. To, co ci się podobało od początku, Tak, podoba jak taka najbardziej. demówka, no. Mhm, tak. Co można tak później- naprawdę, bo potem już więcej to już jest przerost formy. A taki stricte jakby OM? Jest coś takiego, że sobie będziesz robił dla siebie, jak demówkę ci, to idzie wszystko klientom z reguły te auta. Jakby nie, że cię to nie jara, ale jakby takie auto stricte OM sobie nie chcesz zostawić. Nie no, Stricte OM jest super, Stricte OM jest super, tylko kurczę, wizualnie Datsun w takim wydaniu z fabryki zupełnie mi się nie podoba, po prostu. I jakby ja tego nie czuję, więc tego nie robię. No rozumiem. Czyli najwięcej jakby projektów, które robisz, to już są z pośredniami, z Tak. kołami, z... Tak, znaczy będzie zawieszenie- kilka sztuk, jak zaraz tutaj zobaczymy, albo nawet teraz gdzieś tam Jasne, mrygają, jasne. to bez poszerzek super można zrobić Datsuna. Nie, no tutaj I jest coraz, taki i coraz mniej ludzi fioletowy, nie? też, tak, a to akurat jest 4-osobowy, Tak, mniej tak, pożądany, tak, ale no, też mi się mega spoko. podoba, nie? Coraz mniej ludzi chce ciąć Datsuny z racji tego, że no coraz większą wartość jakoś mają. I no, trochę nieodwracalny temat. Jakby potniesz nad kola, z przodu jeszcze błotniki sobie możesz wymienić, no ale z tyłu to jest trochę większa odpowiedź. Znaczy wszystko da się zrobić, nie? No to kwestia sensowności tego i podstawności. Także, że no ja jestem fanem nisko, szeroko, z jakimiś akcesoriami i silnikowo to bez Rzeczywiście różnicy. ten design jakby myślę, że też dla kolekcjonerów no bardziej przyciąga gdzieś uwagę, nie? Tam już nie rozmawiamy o wartości, bo to jest trudne, no bo jest milion aut, jakby klientów, Nie no wiesz co, ludzi, tak? I każdy tak zapłaci. jak z tym autem było, jakby to było 9 lat temu, jak to zaczynałem, wszyscy też już wtedy mówili nie tnij, bo szkoda, Tak. bo przecież taka fajna sztuka, taka zdrowa. Ja takiego chciałem, takiego sobie marzyłem, to jest mój pierwszy, jakby nawet nie wiedziałem, że to się tak rozwinie na tamten moment i mówię, robię po swojemu, ja tak jak czuję. I jak już przyszło do sprzedaży, no bo żeby to wszystko tutaj, gdzie jesteśmy, powstało, to musiałem to auto sprzedać, żeby to sfinalizować i tak naprawdę został wystawiony po dosłownie niecałej dobie odezwał się do mnie gość z Francji, z Bordeaux, że on konkretnie szukał pomarańczowego na wyszeszkę. No i znalazł, bo się akurat pojawił. No jakby to nigdy nie wiesz, nie? Nigdy nie wiesz. Nie, to jest no, jakby to jest trudny temat. Każde auto, Ludzików w na Japonii, każde auto jest klient. Tak. I na każde auto jest jakaś cena. There's no price. There will be. I jakby możesz mieć super odrestaurowanego, w pełni świetnego Series 1, czyli z początku produkcji 240Z, który będzie według kolekcjonerów kosztuje kupę forsy, Tak. a możesz mieć 280, która jest pomodyfikowana i 90% ludzi tak przyjdzie, będzie chciał tą 280, nie? Tak. Bo każdy, kto chce mieć Datsuna, kto myśli o Datsunie, chce mieć coś w tym stylu. Wiadomo, no kolor czy Tak, felgi tak, i tak tak. dalej. To nawet jakby ludziom nie przychodzi do końca do głowy, żeby... Bo z reguły te kolekcjonerskie auta są gdzieś w garażach pochowane, takie te się nie- 100% to się nie pojawia tak, zazwyczaj to nigdzie, no. z reguły tak, nawet ludzie nie widzą, a dokładnie, a te już co jeżdżą na zloty, nie zloty, no to z reguły właśnie tak wyglądają. Dokładnie. I też sobie ludzie właśnie ich tak wyobrażamy. Ja myślę, Każdemu mówię zawsze, że musi mieć dwa. Jednego seryjnego, żeby po prostu Aha. mieć i wiedzieć, jak wygląda 100% seria, Tak. żeby też takiego posiadać, a i jednego takiego pomodyfikowanego, no. to słuchaj, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby sobie właśnie przejść i pogadać u tych innych aut. O, ty dziadku. Zapraszam. Fajny klimacik sobie zrobiłeś, naprawdę. Taki już nie za, Jakie nie, piękne, ładnie. nie za czysto, nie za ten. Nie za czysto, co za gość. Nie za brudno. Ładne to rzeczy. O, nieoryginalny zbiornik, w sensie tu nic nie jest oryginalne. Wszystko jest, no. Dobra. To będzie nadkola, zestawiasz ci nadkola, jak po polsku? I wyszerzenia, no. Wysiedzenia? Wyszerzenie. Serio? Wyszeszki. Nie, to nie. Fender flares, no. O, no już lepiej. Zostawiasz w kolorze Tak. pomarańczowym? Są w kolorze nadwozia. Tam były w czarnym i rozumiem, że tutaj to jest taki też jeden z upgrade'ów, które po prostu tutaj Co? gdzieś tam miały. W tym aucie akurat mi to pasuje.
Jest uszczelka gumowa, oczywiście wszyscy mówią uszczelka gumowa, jest po to, żeby schować wszystkie niedoskonałości, a tutaj uszczelka gumowa jest po to, żeby właśnie zrobić Oddzielić, odcięcie tak, między tak. kolorami i żeby jeszcze upuknieć i poszerzyć wizualnie ten samochód. nie? Czy tutaj jakiś karbon napęd wleciał? Jest karbonik, no. Jest trochę karbonu, będzie jeszcze parę innych karbonowych elementów. Zobaczymy co później. To pokaż. Bo tu jesteśmy tak naprawdę w tej roboczej części, tutaj już się dzieje. Tu jest też roboczo kurzona, no. Aha. No, Tak, to jest powiedz coś o tym, bo właśnie to jest auto, które Ten mnie ci jakby się ciekawi. spodobał, no? Tak, i mi się spodobał po pierwsze kolor oczywiście, bo jest, To jest kolor 033 GTR Midnight Purple. jest bardzo ładny. I co? No też zawsze chciałem mieć auto w tym kolorze. I mam. No i tu są I teraz 4 miejsca, nie? Wewnątrz. pewnie ktoś będzie go miał i będzie się nim cieszył. Tak, to jest 4-osobowy Datsun. No one się nie cieszą dużą popularnością z racji kształtu. Ale co do ilości, no ten kształt jest specyficzny, mi akurat się podoba, nie? Znaczy- Tutaj jakby to jest, Jest szerszy z tyłu, wyższy, jakby inna linia dachu, no bo jest zupełnie dłuższa, odtąd jest taki sam do przodu. powiem ci, mi się zaczyna podobać, coraz bardziej mi się zaczyna podobać, ale to jest właśnie kwestia gustu. Ile jakby ilością ich w ogóle jest na świecie? Pamiętasz, jakie są jakby proporcje pomiędzy, powiedzmy, tym i normalnym? Pomiędzy tym a normalnym nie odpowiem ci na to pytanie, nie pamiętam po prostu. Czy normalnym? W Datsunów wszystkich jest ponad 500 000 wyprodukowanych, było 560 000, jak dobrze pamiętam, na cały świat. Tak plus minus, jakieś tam parę tysięcy. I głównym odbiorcą była Ameryka. To jest stricte na Japonię było jakieś 10% tych samochodów wyprodukowanych, trochę na Europę, wiadomo, Australia i Czyli w ogóle jakby Stany były taki... to było auto na amerykański rynek wyprodukowane przez Japońców, żeby zawojować Amerykę i im się to udało bardzo dobrze, no. I idealnie się wstrzelili, bo to były mało pojemnościowe jak na amerykańskie standardy. I wtedy tam był problem, nie? To były czasy lata 70., ten krach cały i tak dalej, więc w tym czasie akurat auto, które nie V8 paliło, praktycznie nie jeździły, bo Luczyn... jeździły, ale mniej. Jak można było kupić jakby auto z pojemnością 2.4, które paliło całkiem to był nieźle. ten czas, kiedy właśnie i w Stanach się zaczęli ludzie orientować, o kurde, no jak mi to spala 30 na 100, to w sumie to... To już nie jest tak kolorowo, nie? tak, do tej pory chyba nikt nie myślał, nie, o tym. Dokładnie. Wiesz, auto było 2 razy tańsze od Mustanga, który był w latach 70. na początku produkowany, 240. A tak naprawdę jakość wykończenia, no... Nie no, jakość i jakby sposób prowadzenia się pojazdu, to, że to skręcało, hamowało i było No właśnie. konkurencyjne, no jakby To chyba każdy wygrało, nie? wygrywało wtedy. Tak. No wiadomo, było mniejsze, nie robiło różnych dźwięków, które robi V8, ale no zakochali się w tym Amerykanie, po prostu. Dla ciebie również jest coraz jakby trudniej ściągnąć auto, czy po prostu to znaleźć po Tak, prostu... zdecydowanie. Znaczy trudniej, po prostu trzeba dużo więcej zapłacić, no, za bazę. I jakby no, już teraz nie można sobie wybierać w kolorze, tylko trzeba brać to, co jest, niestety. Rozumiem. I stan blacharski nie do końca już tak naprawdę nas interesuje w tej chwili. Jakby to trzeba, jak jest potrzeba, to się to bierze i tyle. No dlatego tam latamy z małżonką moją szanowną i szukamy tych aut osobiście i je po prostu, wiesz, dotykamy, sprawdzamy, oglądamy, żeby to zweryfikować, że jest zgodnie ze sztuką i co, no i przepływają te potem, no. I działamy z nimi. Wiem, że to jest jakby trudne pytanie teraz, przygotuj się, ale... Jestem przygotowany. Nie. Nigdy nie będę przygotowany. Jak to wychodzi cenowo, takie widełki, jakby, że tak powiem, chcę sobie kupić Datsuna, ile muszę teraz przygotować pieniędzy? Ja wiem, że to jest właśnie bardzo trudne pytanie, ale chciałbym auto, które jest, że tak powiem, 80%, gdzie już jest naprawdę fajnie zrobione, ale nie jest to, co stoi obok, bo się domyślam, że to już są grube setki tysięcy. Wiesz co, no to wszystko zależy od poziomu zaawansowania tuningu. Tak na dobrą sprawę. A jakby 100% OM, ale tak zrobiony na już taką igiełkę. 100% OM na igiełkę. Bo wiadomo, że tuning, no to już jakie koła sobie dobierzesz, co w silniku, bla, to jest milion rzeczy, nie? Modyfikować można, no właśnie, i tutaj nie ma limitu, nie? No. Tak, Tu nie ma limitów. Ale 100% OM. Wiesz co, 150 w górę. To też zależy od rocznika, od modelu,
od tego, jaka baza się trafi na starcie, bo czasami możesz kupić tanią bazę, ale jakby czas i ilość przerośnie to, jakbyś kupił fajną sztukę w bardzo dobrym stanie, która i tak, jak zaczniesz ją rozbierać, się okaże, że coś nie jest do roboty, bo w każdym jest. Nie ma czegoś takiego jak niezbity Datsun. No, nie ma. Najlepsza sztuka w idealnym stanie, schowana w jakimś garażu przez 50 lat, i tak będzie gdzieś tam w profilach zamkniętych. Czyli już po tych latach też jakby tutaj to z lakiernikami i z ludźmi, którzy ci robią właśnie całą karoserię i tak dalej, to już odkryliście te rzeczy, już to macie dopracowane. Po prostu te Datsuny, które od ciebie wyjeżdżam i są jakby po kompletnej odbudowie. Wiesz co, karoserii zrobione. staram się w ogóle już w tej chwili troszeczkę inaczej do tego podchodzić, bo tak, kiedyś te auta były rozbierane do zera, tak totalnie. Żeby zrobić auto na 100% ideał, trzeba było go całego rozlitować, wszystkie profile zamknięte porozcinać, pootwierać, wszędzie wejść, wszędzie wyczyścić, pozakładać nowe panele. To jest kosmiczna ilość pieniędzy, kosmiczna ilość roboty i to nie jest auto, które moim zdaniem Tą wartość będzie miało po odbudowie taką, jak powinna mieć, jeżeli chodzi o ilość włożonej pracy i zaangażowania. No niestety to nie są auta takie kolekcjonerskie, które potem po odbudowie kosztują miliony. To auto ma być dla frajdy, dla jeżdżenia. I wiadomo, ma cieszyć oko i ma być zrobione dobrze, zgodnie ze sztuką, ale kurczę, no kupić fajną, dobrą bazę, zrobić ją dobrze, bardzo dobrze, mechanicznie, żeby chodziło perfekt, zrobić wnętrze, sobie ładnie uszyć, deska nowa, wszystkie podzespoły i tak dalej, ale kurde, moim zdaniem nie ma co przesadzać, jeżeli chodzi o blacharkę, nie? Bo to i tak coś, zapędzimy się po prostu jak coś wyjdzie, ale to jest kozi ruch, nie? Jakby tak. Nie ma sensu moim zdaniem wydawać takiej ilości pieniędzy na to, bo lepiej to przeznaczyć na jakieś małe modyfikacje i potem na cieszenie się tym samochodem. Rozumiem. Słuchaj, to przejdźmy sobie, co ty tu masz tutaj, co masz tutaj i możesz kilka słów o każdym tym aucie, bo myślę, no każde auto znasz tak naprawdę, myślę, że lepiej. Znam, no. Tak, tu nie wiadomo, co będzie z tym autem. No właśnie, jakie są jeszcze plany, to możesz powiedzieć, bo to, że tutaj stoją te auta tak, jak stoją, to jest jedna rzecz. Tak, no to jest kilka sztuk, które jest. będzie działo dalej? No co, tego trzeba rozebrać do gołego, sprawdzić, gdzie jest szpachli więcej niż powinno być, jak na przykład tutaj na tej masce, na rogu. Możesz tutaj podjechać kamerą, bo tutaj tak, nie wiem, o co tu chodzi, co tu się wydarzyło, że trzeba było tyle szpachli narzucić, bo pod spodem jest całkiem sensownie, no ale cóż, no jakby widocznie nie pasowały do siebie elementy, to lepiej narzucić szpachli niż poregulować śrubką, nie? Te ze Stanów, tak? Tak, Ameryka, no. Ameryka. Wszystko jest z Ameryki. Nie. Ten co byłem u was, jest Europejczyk, ale reszta to jest wszystko Ameryka, no. Ten niebieski? Tak, to jest już w pełni gotowe auto. W pełni gotowe auto, które jest zakurzone i zostało rozebrane i zaraz będzie poskładane z powrotem. Czyli tak naprawdę składasz i wyjeżdża. Tak, to auto jest zarejestrowane, ubezpieczone, nie ma na to klienta jeszcze, będzie jakby wrzucone na social media, myślę w tym roku na pewno, no. Bo to jest jakby kwestia tylko poskładania rzeczy. Wszystkie rzeczy są spakowane, leżą. Ile aut masz w toku teraz? W trakcie roboty aut raz, 2, 3, 4, 5, 6, 10? A, to już trochę jest. No jest kilka. 10 w robocie, 10 czeka w kolejce. A jest tak, że robisz coraz więcej aut? Nie, chcę robić coraz mniej. Ale rozumiem jakby... Chciałbym. Chcę robić coraz mniej tych samochodów, bo to troszeczkę się za dużo teraz... Za dużo srok nie ma co ciągnąć za na raz, nie? Jakby to strasznie uciążliwe się robi, jeżeli chodzi o czas i głowa puchnie. Tak, bo Głowa puchnie, 10 no. projektów naraz ciągnąć to... Czy wiesz, to wiadomo, że to wszystko nie idzie jednocześnie, nie? Jakby skupiasz się na jednym, ale No tak, ale musisz wiadomo, skakać z jednego do drugiego. gdzieś cały czas. tutaj na coś czekasz, czy gdzieś oddasz do roboty, to jakby 3-4 auta naraz robić sobie tak Na spokojnie. wachlując nimi, to super. Znaczy te auta też wiadomo, no mówię, 10 jest rozbranych, pomalowanych i przygotowanych do składania, ale one się nie składają, tylko czekają na swoją kolejkę. No tamten czeka 2 lata, ten czeka 1,5 roku, ten rok i jakby powolutku to wszystko gdzieś tam kiełkuje, ale no jakby teraz się chcę skupić tak, że wrzucam auto na podnośnik i dopóki ten jeden nie jest na tyle gotowy, że sam będzie się przemieszczał i jest gotowy do jakiegoś tam dojeżdżenia pojazdem,
to nie biorę się za kolejny, nawet już nic nie rozbieram, tak jak ten tu stoi już od pół roku i przeszkadza Nie mi w tym zaczynasz miejscu, go ale nie jeszcze- chcę go, bo jak wiem, że jak go zacznę przestawiać, to zacznę mieć taki głupi pomysł, że coś zrobić, nie? A masz już teraz i tak, że już normalnie klienci do ciebie dzwonią, piszą mi, Kuba, zrób mi auto jakby pod Nie zamówienie. robię Właśnie ty auto robisz na innym zamówienie. stylem, nie? Nie. Innym stylem. Ja tutaj działam trochę bardziej po swojemu, mam nadzieję, że będę mógł tak robić jak najdłużej. Aha. Czyli kupuję auto dla siebie, robię pod siebie i jak jest gotowy, to jest na sprzedaż. Po prostu. I się jakby wtedy ten klient właśnie, Musi się trafić klient, któremu pasuje moja wizja. tak. I już. To jest spoko, to jest w sumie taki dosyć ciekawy pomysł i koncepcja, bo tak naprawdę ty masz czystą głowę, nie masz żaden jakby... Nie mam presji Tak, i tak, nie mam dokładnie. presji czasowej, bo jakby największym problemem jest czas w odbudowie Datsunów. Znaczy ogólnie starych samochodów. No tak, bo no ogólnie, no właśnie, to jest never ending story, tak? Tak, Tutaj jakby zakładasz, czas. że- Jest zakładasz, jest że dużo robi- podwykonawców, jest dużo Dokładnie, tematów, które mogą się gdzieś tam wysypać. Klient wiadomo, no jak już sobie w coś tam w głowie wymarzy i chce, żeby było, no to jak najszybciej, wiadomo. Szczególnie jak już zaczyna wykładać ewentualnie pieniędzy. To już Oczywiście, w ogóle, no bo nie? też jakby to też jest ten problem zaliczkowy, że no, jakby, no nie zacznę komuś robić auta, jeśli nie będę miał pewności, że on ten On samochód później finalnie powie, a weźmie. dzięki, nie chcę go, on jest różowy, nie? Dokładnie, to kolor mi nie pasuje, jednak myślałem, że on będzie w innym odcieniu, no ale przecież ty wybierałeś kolor, no ale dobra, ale na małym samplu wyglądał inaczej, na całym mi się nie podoba. Sorry, no taki chciałeś, taki masz, nie? I jakby no nie chcę takich sytuacji, bo chciałbym, żeby każdy był zadowolony, a tak się nie da. Czyli sumując, mamy jakby twój, że tak powiem, początek w ogóle, kiedy zacząłeś mieć styczność z tymi autami, jak to gdzieś tam jakby rosło ta pasja i to wszystko. Czy to wszystko wyszło z zajawy tak naprawdę, nie? Jakby 100% To się nie da robić bez, to mówmy się, to jakby... jest poświęcona ilość czasu i jakby samo latanie do Stanów i to, że ja osobiście po to latam i wybieram te samochody, to jakby no też gdzieś tam jest odbite w cenie niestety, No to znowu, ale to to tam są koszta, które no ja nawet sam chcę ponieść, bo chcę wiedzieć, że to co kupuję jest sensowne, no. Właśnie to jest to, co bardzo ciężko policzyć, myślę, że w każdym biznesie, nie? No. Do którego wkładać serce, nie? Te godziny, które jest jesteś na niepoliczone. telefonie i nie wiem, jesteś wieczorem, gdzieś tam na kanapie, leżysz, o kurde, popatrzę sobie na części, nie? No jak liczyć stricte takie godziny... To się nie da tego tak przeliczyć. To się nie da przeliczyć, bo jakby no jeszcze lecąc na 2-3 strefy czasowe, czyli jak z Japończykami gadam, to wiadomo, jest do przodu, jak gadam ze Stanami, to jest do tyłu i często, teraz już trochę mniej, ale te 2-3 lata temu, szczególnie w COVID-zie, no gdzie nie mogłem tam latać i być na miejscu, to wszystko odbywało się online, no to przecież po nocach siedziałem i gadałem z tymi ludźmi. Potem w ciągu dnia odsypiałem, ale po południu już zaczynałem działać, bo oni wstawali, to trzeba było dogadać znowu jakiś temat, potem i tak w koło, nie? Jakby to tak długo się nie da, no. Rozumiem. Okej, czyli mamy jakby jakieś, wiesz, twoje plany też przyszłościowe. Myślę, że jeszcze wracając do naszego projektu, który też powstał cały ten nasz projekt, jakby butelki produktu z zajawki. No tak, no przyjechały pierwsze kartoniki, bardzo pięknie na pewno było je tam widać i zaraz je zobaczycie na przebitkach. Tak. Będziemy zaraz wąchać znowu. No jasne. Więc ty już są słuchaj dla ciebie. Mam nadzieję, że też będą cieszyć twoich jakby znajomych, klientów i ludzi, którzy mają styczność z tymi autami. No teraz myślę, że każdy będzie miał Datsun na półce. Koniecznie. Na razie w takiej małej postaci, no. No i czyli tak, my już jakby plany na ten sezon powiedzieliśmy, więc myślę, że Tak. nie ma co powielać. Nie ma, będzie się pojawiać, no. Tak. No i słuchaj, jeżeli ty jeszcze masz jakąś ciekawostkę, czy coś, co tutaj chciałbyś jakby powiedzieć. To tych pamięci nie starczy. Ja wiem, No, właśnie dlatego wiesz. Wiesz, to jest problem, że jak o Datsuna gadamy, to ja tak mogę Tak. do końca dnia. Najgorzej jak kogoś spotkasz na mieście, nie? To już ona idzie na zakupy w ogóle osobno i cię zostawia i wraca za 2 godziny i się zabiera. Nie, po no prostu. wiesz jak jest, no jak coś lubisz i coś cię zajawia, to możesz o tym godzinami, nie? Tak jest. Słuchajcie, jeżeli wy byście coś mieli, jakieś pytania do przede wszystkim Kuby, propos aut, to śmiało piszcie w komentarzach. Jeżeli byście mieli pytania propos produktów i jakby z naszej strony produkcji, to również piszcie, jesteśmy do dyspozycji. Może Na każde jedno odpowiem, no. spróbuj, no myślę, że tak. No. No zawsze.
Nie ma pytań, na które nie odpowiadam. I co? Nie zapraszam tutaj, bo to jest trochę secret place. Nie no, to jest bardzo secret place. Tutaj Tak. mają wstęp tylko... To ja się też, jak już byłem pierwszy raz u Kuby, to się bardzo cieszyłem w sumie, że w ogóle tutaj mogłem wejść i się byłem wpuszczony. Od razu się poczułem jakby już w tym bliższym gronie znajomych. I naprawdę jakby po moim pierwszym przybiciu tutaj wiedziałem, że coś musimy zrobić z Kubą. Więc się cieszę, że sobie robimy, no. taki projekt odpalił. No i co? I jedziemy dalej z tematami. Dopiero tak naprawdę zaczynamy ten cały projekt, zaczynamy sezon, czyli będziemy się gdzieś pojawiać też na akcjach. Jesteśmy już z Kubą dogadani właśnie propos aut, czyli będziemy zabierać teraz jakieś auta na imprezy. Propos tam jakiegoś jeszcze jednego auta, to zostawmy sobie... To jeszcze jest taki jeden pojazd, o którym powiemy później, Tak, myślę. no, tak. Ale będzie biały Będzie w biały. podstawie. Czyli kolory takie, jakie powinny. No i na tym, że tak powiem, bym zakończył ten przyjemne spotkanie. I Przyjemny gadanie. poranek, no. Tak jest, przyjemny w sumie jeszcze poranek. Więc ja was zapraszam na YouTube'a, Instagrama, na socjale, jak Kuby, tak nasze, Shiny Garage i Datsun Europe. Oczywiście co do produktów, no to jeszcze wracając do tematu, www.shinygarage.pl. Śmiało zapraszamy, zachęcamy do zakupów. Powtarzam, nie jest to limitowana edycja, czyli ten produkt jakby będzie, że tak powiem, do dyspozycji przez dłuższy czas. Oby jak najdłużej. Kuba, dzięki bardzo. Dzięki. Yo. Są jeszcze jakieś zamkłe? Mamy to.